Siemanko, dziś opowiem Wam o mentalnym nastawieniu na trening. Może wydawać się to dziwne, ale w każdej dyscyplinie sportowej umysł jest prawie tak samo ważny jak ciało. Zawodowcy codziennie marzą o progresie, dosłownie wyobrażają sobie, w jaki sposób ich kamienie milowe są zdobywane. Dobrym pomysłem jest siedmiokrotny mistrz Mr. Olympia Arnold Schwarzenegger. Na pewno kojarzysz go też z filmów Terminatora. Dzięki niemu ta produkcja stała się najlepiej zarabiającą na całym świecie. Ten chłop był nawet politykiem w USA, a on sam jest Austriakiem, który nie znał ani słowa po angielsku. Obecnie jest obywatelem USA, więc pokazał, że jak się chce i wierzy się w to mocno, to można wszystko. W swojej książce opisał, jak to on marzył o byciu najlepszym. Używał też różnych afirmacji, żeby pomóc sobie to wyobrazić, przyklejał dookoła łóżka masę różnych kulturystów, którym wycinał głowy i wklejał swoją, a później wyobrażał sobie siebie na ich miejscu. Żeby było jasne, nie namawiam Cię do podmieniania twarzy na plakatach, ale chcę Ci wytłumaczyć, jak ci, co odnoszą sukcesy, głęboko wierzą w siebie i nigdy się nie poddają. Wspomniał również, że aby odnieść sukces, musisz go najpierw zobaczyć. I tutaj nie chodzi stricte o sport. Myślę, że każdy plan, czy to jest biznes, czy budowa domu, najpierw trzeba mieć jakąś wizję, a później do niej dążyć. Dość często spotykam ludzi, których pytam, jaki jest Twój cel? I nawet nie są w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie. Wiadomo, sport nieważne w jakim celu, zawsze będzie zdrowy. Ale czy nie lepiej jest zrobić coś z dokładnym planem? Dzięki temu będziesz zdrowy i zwiększysz postępy, które dodadzą Ci tylko dodatkowej motywacji i więcej energii do działania. To działa jak koło, które samo się napędza z górki. Ciężko jest zapisać się na siłownię, nie będąc pewny, czego tak naprawdę się chce, a co dopiero, żeby utrzymać regularność bezcelowych treningów. Twoje mentalne nastawienie ma wpływ nie tylko na to, że zaczniesz trenować, ale również na jakość treningu. Dość często zdarza się, że kiedy jesteś na siłowni i zaplanujesz 10 powtórzeń w jakimś ćwiczeniu, to kiedy podniesiesz ten 10 raz, to już 11 jest niemożliwy, bo mózg był nastawiony na 10 i koniec. Zrobił swoje i daj mu spokój, a tak naprawdę miałeś jeszcze w zapasie siłę na kolejne powtórzenia, które mają kluczowy wpływ na rozwój mięśni, bo właśnie te końcowe powtórzenia liczą się najbardziej. Niestety przy nich zużywamy najwięcej energii, a nasze ciało jest z natury leniwe i nie chce się męczyć. To właśnie mózg kieruje naszym ciałem i w głowie trzeba przełamywać bariery i zwiększać objętość treningową. W moim przypadku myślę, że dobrym przykładem będą przysiady ze sztangą. Z racji, że ćwiczę sam, nie mam żadnego spotera, ani nikogo, kto mnie pozbiera z podłogi, jak ciężar mnie przygniecie. Kiedy robię przysiady ze sztangą, gdzieś głęboko w podświadomości mam lęk i nie jestem w stanie ćwiczyć na najwyższych obrotach. Przez to, że przysiady robię ze sporym zapasem w powtórzeniach, to ćwiczenie nie jest wykorzystywane przeze mnie z pełnym potencjałem. Wiadomo, jest cały atlas różnych ćwiczeń na nogi i nie tylko na przysiadach nogi się buduje, ale jak widzisz, nastawienie ma dość ogromny wpływ na jakość treningu. Dlatego trening w domu ma również plusy, jak i minusy. Na siłowni są maszyny, które są bezpieczne i można wyciskać bez strachu, ewentualnie zapytać o pomoc. A kiedy jesteś sam, musisz wszystko dokładnie zaplanować. Z czasem, kiedy nabierzesz doświadczenia, rozwiniesz instynkt i nauczysz się odpowiedniej techniki. Będziesz umieć słuchać swojego ciała i pomoże Ci ocenić faktycznie, kiedy tak naprawdę zbliżasz się do upadku mięśniowego. Umysł pomaga nam w sporcie, ale złe nastawienie w głowie może nam zaszkodzić. Wiadomo jest, że by rozwijać mięśnie, musimy zwiększać objętość treningową. Problem w tym, że przez brak doświadczenia i wielkie ego, ludzie na siłowniach często zaczynają być Herkulesami. Już po pierwszym miesiącu się szarpią z ciężarami, zupełnie bez sensu. Naoglądają się influencerów i nie biorą pod uwagę różnicy doświadczenia. I niestety często kończy się kontuzją lub zniechęceniem. Organizm też musi się przystosować do wysiłku, a to zajmuje trochę czasu. Pamiętajmy, że każdy organizm jest inny. Nie każdy plan treningowy będzie tak samo działać. Standardowe połączenie klaty z bicepsem może na mnie działać inaczej jak na Ciebie. Dlatego kiedy już nauczysz się mądrze ćwiczyć i zrozumiesz swoje ciało, polecam zmieniać warianty ćwiczeń i eksperymentować. Największym problemem jest to, że chcemy bardzo szybkich efektów. Idziemy na siłownię nawet z planem, ale zapominamy o cierpliwości. Po kilku treningach, jak nie zobaczymy efektów, to uświadamiamy sobie, że to nie ma sensu i rezygnujemy. Innym przykładem niecierpliwości są sterydy. Od zawsze były na propsie, ale wiele osób jeszcze ucząc się trzymać sztangę, już zaczyna się rozglądać, gdzie kłuć pierwsze strzały. I wcale to nie jest tak, że jestem przeciwnikiem dopingu, bo uważam, że każdy ma swój rozum i wszystko jest dla ludzi. Ale z głową, bo ingerencja z hormonami może prowadzić do naprawdę poważnych problemów, jeśli nie ma się wiedzy i lekarza, który regularnie to kontroluje. A bomba ma pomóc przełamywać limity genetyczne, a nie wybaczyć Ci słabą technikę, bo i tak urośniesz. O sterydach jeszcze opowiem w innym materiale, bo to jest dość długi temat. Zróbmy sobie krótkie podsumowanie.
Pod warunkiem, że jesteś już w miarę doświadczony i znasz poprawną technikę, korzystaj z instynktu, zmieniaj warianty ćwiczeń i zacznij się tym bawić, aby się nie znudzić treningami. Nie bądź Herkulesem, najważniejsza jest poprawna technika, zakres powtórzeń oraz tempo. Zwiększaj ciężar, jeśli w pełni masz nad nim kontrolę. Przestań ćwiczyć dla efektów, zacznij ćwiczyć dla zdrowia. Stwórz swój plan, zacznij działać i nie rozglądaj się na boki, a efekty przyjdą prędzej czy później. Naucz się cierpliwości i twórz kamienie milowe. Zacznij się cieszyć z małych progresów i nie próbuj być jak inni. To tyle w dzisiejszym odcinku. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia. Hej!